Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this. Hej, idę właśnie na pierwszy dzień Europeytona. Idę na mój pierwszy dzień PyCona Poland. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Tak, nagrywam wideo z ręki, ponieważ kupiłam gimbal i nie mam pojęcia, jak go używać. I wyszło mi bardzo piękne wideo, w którym telefon robił tak o. Trochę załamka, kupiłam go za późno, oczywiście, żeby go przetestować. Odbierałam go dzisiaj rano z paczkomatu. Dzisiaj rano był strasznie stresujący dzień, no bo miałam dużo roboty i żałuję, że nie wzięłam wolnego, ale mam nauczkę na przyszłość. W każdym razie przyjechałam na pierwszy dzień PyCon Poland. Zaczął się już dzisiaj trochę wcześniej. Ja chciałam jeszcze iść do pracy, więc przyjechałam na ostatni wykład plenarny o polskim projekcie BIELI związanym z AI. Bo pomyślałam sobie, że to jest fajna okazja, żeby o czymś takim posłuchać, wyjątkowa okazja, więc nie przegapię tego wykładu, chociaż mogę się na niego spóźnić, przyspieszyć. Jestem też dosyć zmęczona, zestresowana, co pokazuje mój sportowy zegarek właśnie tym intensywnym dniem. No ale mam nadzieję, że uda się odpocząć, bo jutro jest mój własny wykład plenarny, więc jeszcze się będę trochę jutro do niego przygotowywać. I odezwę się później z kolejnymi wrażeniami.
dzisiaj jest już trzeci dzień konferencji. Wczoraj była moja prezentacja, mój wykład plenarny wieczorem jako ostatni. Właśnie dostałam przed chwilą feedback, że fajnie, że był ostatni, taki miękki na sam koniec, więc myślę, że to było dobrze zaplanowane i przemyślane. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że poszło dość dobrze. Fajnie było opowiedzieć o tym temacie publiczności. Było dość dużo osób, więc bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj jest ten właśnie trzeci dzień. Przyszłam dzisiaj na prezentację o UX-ie kodu, na prezentację też o używaniu AI do utrzymywania kodu. Jeszcze później będę iść na prezentację dotyczącą planowania swojej kariery w IT, tak żeby to nie była kariera w stylu od 9 do 17, czy tam od 8 do 16, tylko bardziej kreatywnie. Jestem bardzo ciekawa tego tematu. Co jeszcze? Teraz wyszłam na mały spacer i może mini zwiedzanie. I też ogólnie nie pokażę zbyt dużo z tej konferencji, ponieważ tutaj jest taka konwencja, że wybiera się kolor smyczy w zależności od tego, czy się chce być fotografowanym, czy nie. No i większość osób, z tego co zauważyłam, raczej nie chce być fotografowana ani nagrywana. Więc na wszelki wypadek, żeby nie pokazywać tych osób, które mogą nie chcieć być pokazywane, to po prostu nie pokażę prawie nic. Tylko jakieś krótkie urywki, gdzie nie widać ludzi albo gdzie widać po prostu ludzi jako tłum. Więc musicie mi to wybaczyć. I jedynie trochę tutaj do Was będę mówić. Same Gliwice są pięknym miastem i można przy okazji też pochodzić po uliczkach, pozwiedzać. Tutaj widać kilka zabytkowych budynków, które bardzo mi się podobają, więc chciałam Wam je pokazać. Trochę też budynków w tym stylu znajdziecie we Wrocławiu. Może dlatego tak do mnie przemawiają, że wygląda tak jak moje miasto. Zaraz Wam pokażę, gdzie będę teraz iść. Ok, więc idę w to miejsce na zabytkowy cmentarz, ponieważ cmentarze to jest obszar mojego szczególnego zainteresowania. I tutaj mamy w Gliwicach taki oto zabytkowy cmentarz. Zaraz znajdę wejście do niego. Ogólnie opowiem Wam kilka słów o tym, jak radzę sobie z przebodźcowaniem na konferencjach, bo wytworzyłam techniki, opracowałam techniki, które bardzo w tym pomagają. Przede wszystkim podstawowa rzecz to nie chodzę na wszystkie prelekcje. Kiedyś starałam się być na każdej prelekcji, co trochę nie miało sensu, no bo nie każdy temat interesuje przecież każdego, to jest oczywiste. Więc teraz staram się po prostu wybierać prelekcje, które interesują mnie najbardziej i robić sobie przerwy. Na przykład usiąść gdzieś z boku, odpocząć, albo też właśnie wyjść na spacer tak jak teraz. I super sprawa jest, kiedy można zrealizować jakieś swoje szczególne zainteresowanie w ten sposób. Ciekawe, czy ja tak wejdę tędy. Muszę chyba przejść naokoło. Cmentarz hutniczy. Wygląda na to, że znalazłam wejście, mam nadzieję. Trochę zabytkowej architektury. I to chyba tutaj. Wracając do tematu, mówię trochę rozwlekle. W każdym razie tak, robienie przerw podczas konferencji niby oczywiste, ale kiedyś nie było to dla mnie oczywiste.
Komuś może się wydawać, że po co ma robić przerwy, skoro równie dobrze może siedzieć tam w sali konferencyjnej i słuchać, ale taka przerwa i oderwanie się od tego może być pomocne. No i też przerwa między samą konferencją a imprezą konferencyjną. Ludzie często idą prosto z konferencji na imprezę. Ja zauważyłam, że kiedy tak robię, to jest dość mocno obciążające, więc staram się wziąć głęboki oddech, zanim wybiorę się na tę imprezę. Odpocząć, coś wypić, zrobić sobie przerwę cichą w hotelu i spokojną. Jest o wiele łatwiej, kiedy hotel jest tym samym miejscem, w sensie kiedy w hotelu jest też sala konferencyjna. Jeśli to jest w osobnym miejscu, no to jest trochę trudniej, ale nadal można jakoś to zrobić i wyrwać się na trochę, żeby odpocząć. Dobra, piękny cmentarz. Ta rzeźba przypomina mi trochę rzeźbę anioła z Wrocławia w Parku Kozanowskim, dobrze mówię, w Parku Zachodnim. A to jest w ogóle Gliwiczanom spoczywającym. Jest dużo starych grobów. Cieszy mnie bardzo, że ludzie odnawiają takie rzeczy. Wiele cmentarzy niszczeje we Wrocławiu. Tutaj też wiele tych nagrobków jest zniszczone, ale jednak widać, że ktoś dba o to. To jest kod QR z boku. Dzisiaj jest ostatni dzień PyCon Poland. Za chwilę idę jeszcze na wykład plenarny, a później na pociąg, dlatego czas na podsumowanie dzisiaj nie będę nagrywać na dworze, bo pada i aura nie jest zbyt przychylna. Cóż mogę powiedzieć o tej konferencji? Niesamowicie zaskoczyła mnie ona przede wszystkim atmosferą, bo to jest coś, co się zdecydowanie wybija. Przyjechałam tutaj znając tak naprawdę jedną osobę i w ciągu paru dni nawiązałam dużo znajomości, ale też podczas networkingu, podczas spędzania czasu z ludźmi złapałam z wieloma osobami taki fajny vibe, jakbyśmy się znali od kilku lat. I atmosfera tutaj jest trudna do opisania. Jest ona po prostu bardzo przyjemna, komfortowa i przyjazna. Zaskoczyło mnie to niesamowicie, bo oczywiście to nie tak, że się spodziewałam, że będzie zła atmosfera, ale wiecie, są takie konferencje, gdzie jedziecie, nie znacie za bardzo nikogo, więc jest jakiś tam krótki networking podczas przerw, ale nie bardzo tak łapiecie z ludźmi jakiś super kontakt, idziecie do hotelu, później gdzieś sami spędzacie wieczór. Zdarzają się takie konferencje, zdarzały mi się takie konferencje, zwłaszcza te takie większe wydarzenia. Tutaj tego nie ma. Tutaj świetnie zintegrowałam się z innymi uczestnikami, organizatorami. Zresztą, jeśli już o tym mowa, to myślę, że należą się duże podziękowania i gratulacje dla wszystkich organizatorów, współorganizatorów. Wszystkie osoby, z którymi miałam tutaj kontakt, były naprawdę super. Więc ta atmosfera to jest mega silna strona i to też pokazuje, że konferencja nie musi być w jakimś bardzo fancy miejscu, że nie musi mieć super cateringu, bufetu, fajerwerków, nie wiadomo czego, jakichś wielkich bankietów, żeby była świetna. Że może
że jakby setting tej konferencji to nie jest to, co determinuje jej sukces, no bo tutaj on był w porządku. Nie mówię, że był zły, natomiast nie było tutaj stawania na głowie z nie wiadomo jakimi fajerwerkami. Typu, wiecie, musimy mieć jakiś wyrafinowany bufet na każdej przerwie kawowej czy coś w tym stylu. Wspominam o tym, bo może to nie być oczywiste. Niektórzy mogą patrzeć przez pryzmat jakichś fotek z konferencji, jak to wygląda, ale najważniejsze to jest coś, czego się nie da ująć na zdjęciu. Jeśli chodzi o taką merytoryczną stronę, to ja byłam tylko na części prelekcji, na kilku. Przez część czasu pracowałam nad swoją prezentacją, a przez część czasu po prostu odpoczywałam też. Wczoraj przed tą imprezą taką największą, konferencyjną, po prostu musiałam na chwilę położyć się spać, bo byłam tak zmęczona. Natomiast wachlarz tematów jest tu zdecydowanie szeroki. Zresztą Python to jest taki język programowania służący do różnych celów, więc i na przykład były prezentacje ludzi, którzy są front-end deweloperami, i prezentacje ludzi, którzy bardziej naukowo używają Pythona, czy są data scientists i tak dalej. To jest, myślę, piękne w tej społeczności pythonowej, że po prostu to jest taki wszechstronny język i można tu spotkać wiele osób, które robią ciekawe rzeczy. Spotkałam też na przykład osobę, która chce się przebranżowić do IT, a jest muzykiem, więc jest to niesamowite. I jakie prelekcje tutaj były, na których byłam, które mi zapadły w pamięć? Na przykład prelekcja o UX kodu. O tym, dlaczego warto, żeby kod miał dobry UX. A bardzo ciekawy koncept, nie tylko dotyczący Pythona, ale ogólnie programowania, przedstawiony z bardzo fajnej perspektywy osoby, która jest UX designerką. Poszłam na parę takich trochę zbyt zaawansowanych może dla mnie prelekcji, czy niezwiązanych z tematem, którym ja się zajmuję, jak na przykład czy data scientist powinien być nazywany programistą, deweloperem. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, chociaż nie jestem data scientist, to ciekawie było tego posłuchać i odnosiłam gdzieś to tam sobie też trochę w głowie do tego, czy na przykład QA jest deweloperem. Podobny rodzaj problemu, chociaż trochę inaczej się przejawiający, że tak powiem. Byłam na paru prelekcjach dotyczących AI. To jest dosyć gorący temat. Zresztą za chwilę będzie wykład plenarny o AI, na który też bardzo czekam, bo może być ciekawy. Bardzo też spodobała mi się prelekcja bardzo doświadczonego specjalisty, Jarka Potiuka. Wymienię tutaj nazwisko, gdyby ktoś chciał sprawdzić jego historię, bo jest to osoba, która jest takim kontrybutorem. Jezu, nie wiem teraz jak to powiedzieć po polsku, sorry. Która pracuje nad Apache Airflow i jakby nad kontrybucją do open source i zrobił z tego jakby swój zawód, a wcześniej przez kilkadziesiąt lat pracował w IT i opowiadał, jak budować taką bardziej niezależną karierę. To było bardzo inspirujące, zwłaszcza w kontekście na przykład ADHD i nawiązania do tego, o czym ja też mówiłam na swojej prezentacji, że super. Czy ja nie wymieniłam czegoś? No był też oczywiście wykład o Bieliku, polskim AI, co było super ciekawe, bo ja nie wiedziałam zbyt wiele na ten temat, więc z chęcią się dowiedziałam czegoś i będę dalej się tym tematem pewnie bardziej trochę interesować. Super jest móc spotkać twórcę jakiegoś systemu i zadawać mu bezpośrednio pytania. I co jeszcze? To chyba tyle na razie. Ja będę musiała się zwijać zaraz, żeby zdążyć na ten wykład plenarny, a później na pociąg. Trochę jest napięty grafik dzisiaj, a nie wstawało się też łatwo po wczorajszej imprezie. I tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze nagram na ten temat, więc jedyne, co chcę powiedzieć, PyCon Poland to jest unikalna atmosfera i naprawdę super konferencja. Podziękowania dla Filipa i całego teamu organizacyjnego. Dzięki za zaproszenie na tę konferencję. Bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać, przekonać się, jaka ona super jest, włożyć jakąś tam cegiełkę do budowania tej konferencji swoją prezentacją. Dzięki temu mogłam też pogadać z wieloma osobami neuroatypowymi tutaj i wymienić się swoimi doświadczeniami, posłuchać o ich doświadczeniach. Super sprawa. Tak więc polecam Wam tę konferencję w najwstępnych latach. Ona jest zawsze pod koniec sierpnia tu w Gliwicach na Politechnice Śląskiej.